Cześć, dzisiaj zapraszam Was na recenzję sprzętu od marki Netatmo i będzie to stacja pogodowa. Jak to się sprawdza, zobaczycie dzisiaj. Na wstępie zachęcam do zostawienia łapki w górę, będzie mi bardzo miło i zapraszam Was do oglądania. Zaczynamy! Markę Netatmo z mojego kanału już znacie. Ostatnio była dobrej jakości kamera do monitoringu, a dzisiaj będzie stacja pogodowa, czyli przydatna rzecz tak latem jak i zimą. Latem ze względu na pyłki, na upały, a zimą oczywiście na mrozy czy na zanieczyszczenia typu smog i inne. Więc coś takiego na pewno warto mieć w swoim domu. Mamy tutaj stację Weather Station Original, która generalnie dostępna jest w kilku wersjach. Jest to marka francuska, część marki Legrand. Standardowo do obsługi jest także aplikacja. Mamy czujnik wewnętrzny, zewnętrzny. Troszeczkę więcej o funkcjach powiem Wam w trakcie prezentacji. Jeśli chodzi o zestaw, to dostajemy zasilacz do głównego elementu. Tutaj wtyczka płaska, a tutaj no niestety stary typ złącza micro USB, no ale trudno. Długość przewodu zasilającego około 150 cm. Do tego mamy broszurę. Są mocujące opaski z rzepami. Jest także kołek i wkręt, gdybyśmy chcieli zamontować, a nie po prostu postawić. I mamy dwie baterie. Dobra marka, jeśli chodzi o sprzęty, więc też należą się najlepszej jakości baterie. Mamy Duracell, ponieważ ten mniejszy moduł to jest moduł zewnętrzny i on działa na zasilaniu bateryjnym. Obudowa jest metalowa. Mamy tutaj właśnie miejsce do powieszenia sobie na tej śrubie, czyli śrubę w tak. I tak nam to sobie gdzieś tam wisi. Jak otworzymy dół, wyjmujemy cały moduł. I jak odkręcimy sobie tutaj te dwa elementy, to mamy dostęp do komory bateryjnej. Tak to właśnie zasilamy. No i moduł główny, który jest nieco większy i z tyłu mamy gniazdo na podpięcie tego zasilania. Mamy też kod QR do zeskanowania z aplikacji. Tak więc jeśli chodzi o jakość wykonania, wygląda to naprawdę solidnie. Ten zestaw możemy jeszcze sobie rozbudować o dodatkowy moduł wewnętrzny. Wtedy to wszystko w aplikacji będzie sparowane, widoczne. Czyli na przykład mamy w domu dwa piętra, czy chcemy monitorować dwa osobne pomieszczenia, no to wtedy możemy sobie rozszerzyć ten zestaw o drugi moduł. Tutaj jest podobnie, jeśli chodzi o zasilanie. Od spodu mamy taką klapkę. Jak ją sobie wyjmiemy, to mamy miejsce na baterię. Tak więc generalnie jeśli chodzi o samo podłączenie, obsługę, to jest to banalnie proste. A teraz przejdźmy do części technicznej. Zapraszam do sprawdzenia oferty partnerów kanału. Dream Machines, laptopy dla graczy, akcesoria gamingowe i nie tylko, X4 Race, ręczne hamulce do kierownic. Linki do oferty w opisie filmu. No i już pokazuję Wam aplikację. Konfiguracja czujników zajęła kilka minut. Dodanie także kolejnego czujnika. Natomiast jeśli chodzi o element zewnętrzny, no to generalnie producent nie podaje klasy wodoszczelności, odporności na warunki atmosferyczne, ponieważ jest zalecane, jeśli chcemy mieć sam taki moduł, ustawienie go pod jakimś daszkiem, czy w jakimś miejscu generalnie osłoniętym, ponieważ gdybyście chcieli typowo mieć go na zewnątrz, to trzeba dokupić sobie taką osłonę inteligentnej stacji, gdzie wtedy mamy już zachowane wszystkie te warunki wodoodporności, pyłoszczelności i tak dalej. I pokazuję Wam po kolei tą aplikację. Na dole mamy tutaj prognozę pogody na kolejne dni. No na razie bardzo zimno. Latem tutaj by nam się wyświetlały unoszące się w powietrzu różne pyłki, czyli coś dla alergików. Kolejny ekran. To też nam się teraz nie przyda, bo to też na lato, czyli promieniowanie UV, w jakich godzinach lepiej nie wychodzić na zewnątrz, nie wystawiać się na słońce. Też tutaj do wszystkiego mamy taką skalę, która pokazuje, czy można, czy raczej się nie powinno wystawiać na te warunki. Jakość powietrza, no dzisiaj taka sobie, wczoraj było około 60, ale też mamy skalę, że jest jeszcze umiarkowanie. Kolor też sugeruje, że nie jest jeszcze źle, ale mogłoby być lepiej. No i mamy pozostałe inne zanieczyszczenia także tutaj wypisane, czyli PM2,5 jest zawsze na głównym ekranie, potem mamy PM10 i inne. No i właśnie mamy tą inteligentną osłonę, którą można sobie dokupić. Mamy podstawowe informacje, czyli temperatura właściwa, temperatura odczuwalna, ciśnienie i wilgotność. Możemy kliknąć na info, wtedy nam się podświetla tutaj, która wartość, co tutaj mówi. No i co możemy sobie jeszcze dołożyć, to inteligentny deszczomierz. To jest kolejne akcesorium, które można dokupić. Mamy też tutaj ogólne opcje. Można sobie sprawdzić, czy z naszą stacją wszystko jest ok. Na przykład czujnik zewnętrzny. Sygnał radiowy ma, czyli widzi się z bazą. Mamy też
pełną baterię i powiem Wam tak, ja przeniosłem ten czujnik na początku na testy, włożyłem go sobie do lodówki i zaniosłem go po prostu 2 piętra wyżej, więc zasięg jest całkiem ok. Ważne, żeby jeszcze łapało tą samą sieć, żeby te czujniki się widziały. No i mam jeszcze dół. Bardzo ważna rzecz we wnętrzach, czyli stężenie dwutlenku węgla CO2. Też mamy tutaj skalę, więc gdyby wchodziło już na żółty, na pomarańczowy, no to konieczne jest co? Intensywne wietrzenie pomieszczenia, a inaczej może się zrobić sennie, nieprzyjemnie. Więc w tej chwili mamy tutaj fajnie wywietrzone. To jest akurat główny moduł, który stoi tutaj w pomieszczeniu. Mam w tej chwili około 20 stopni z haczykiem. Jest też pomiar głośności, no bo teraz tutaj mówię, więc 67 dB i wilgotność 40%. No przydałoby się, żeby było troszkę więcej. I teraz przesuwam do boku i mam drugi moduł, który stoi w takim nieogrzewanym składziku, też tutaj na tym samym poziomie, ale że tam nie ma ogrzewania, jest zamknięta mała przestrzeń, mamy tam po prostu chłodniej, CO2 tam praktycznie nie ma, no i możemy sobie instalować, dokupować kolejne moduły wewnętrzne i zewnętrzne, bo i to możemy sobie dodać, więc pole do popisu jest, informacji mamy bardzo dużo, pomiary są niezwykle precyzyjne, tak więc jeśli chodzi o funkcjonalność, no to wygląda to tutaj naprawdę dobrze. Ok, podsumowując, całkiem ciekawe urządzenia, których odczyty wydają się być naprawdę dokładne, jakość wykonania również na poziomie, no a ceny macie w linkach w opisie filmu do sprawdzenia w każdej chwili. Jeśli film się dobrze oglądało, będę wdzięczny za zostawienie łapki w górę, czy udostępnienie filmu i warto też subskrybować, żeby być na bieżąco. Dajcie znać w komentarzu, czy taki gadżet jest praktyczny. I na dzisiaj to wszystko. Dziękuję za obejrzenie. Trzymajcie się!